Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Ze względu na to, że przyszedł czas wymiany oleju w moim silniku, w BMC, dziś zrobimy sobie odcinek na temat płukanek. Jak widzicie, mam tutaj 3 pojemniki. Mam zwykły olej, olej połączony z płukanką silnikową oraz uszczelki, które pochodzą z silnika, które zanurzyłem właśnie w czystej płukance silnikowej. Ze względu na to, że jeżeli płukankę wlewamy do oleju, ona się rozcieńcza, więc jej moc jest mniejsza. Tutaj mamy zalaną czystą płukankę, aby zobaczyć, czy faktycznie ona ma jakiś wpływ na elementy gumowe, które znajdują się w naszym silniku. Na właśnie przykładzie tych pojemniczków opowiem Wam, jak taka płukanka działa, co nam daje. Nie mam z płukankami do czynienia od dzisiaj, stosuję je od jakiegoś czasu i chętnie opowiem Wam, co ja zauważyłem, czy takie właśnie specyfiki warto stosować. Zapraszam na odcinek. Dobra moi drodzy, a więc czym jest płukanka silnikowa? Płukanka silnikowa jest to środek, który ma na celu rozrzedzić nasz olej oraz zlikwidować, rozpuścić w momencie, kiedy ta płukanka jest wlana do oleju, rozpuścić nagary, które zbierają się w naszym silniku. Czyli, moi drodzy, jeżeli olej jest rozgrzany, on jak wiadomo jest już sam w sobie dużo bardziej rzadki. Jakbyście tak nalali, on jest leisty, jednak on jest gęsty. Po dodaniu płukanki do oleju, ten olej robi się dużo bardziej rzadki. Dodatkowo płukanka rozpuszcza nam wszelkie nagary, które znajdują się w silniku. Zobaczcie, ja tutaj zalałem uszczelki czystą płukanką, które nie były nawet jakoś specjalnie brudne, ale jak możecie zobaczyć, ta płukanka i tak jakiś brud rozpuściła ze względu na to, że zrobił jej się taki, a nie inny kolor. Jak weźmiemy to tak pod światło, widać, że ta płukanka jest zielona, ale w momencie, kiedy ona jest większa ilość tej płukanki w jednym miejscu, możecie zobaczyć, że ta płukanka jest dosłownie czarna. Tak samo działa to w naszym silniku. Wszystkie nagary, które znajdują się w nim podczas pracy tego silnika z dodaną płukanką, one się rozpuszczają. Do tego olej jest dużo bardziej rzadki, więc po odkręceniu korka spustowego dużo więcej tego oleju ścieknie nam z miski olejowej do pojemnika, do którego ten olej będzie ściekał podczas jego wymiany. Więc tak naprawdę ze względu na to, że stosujemy taki preparat, silnik od środka nam się oczyszcza. Ale nie tylko będzie on ładny, oczyszczony. Moi drodzy, nagar zalega również na pierścieniach tłokowych, w wyniku czego bardzo często mamy takie zjawisko, że gdybyśmy zmierzyli sobie kompresję w silniku, ta kompresja na każdym cylindrze może być inna. Lub na przykład 3 cylindry będziemy mieli w miarę równo, dajmy na to po 12-13 bar, a jeden na przykład będzie miał 10-11 bar. W takim przypadku bardzo często będzie nam pomocna właśnie płukanka silnikowa, ze względu na to, że podczas pracy silnika na takiej właśnie płukance ten nagar zostanie wypłukany. Moi drodzy, mamy różne płukanki silnikowe. Jedne są przeznaczone do tego, aby stosować je, kiedy auto stoi i pracuje na biegu jałowym. Na innych płukankach możemy jakiś tam dystans przejechać. I właśnie bardzo często po zastosowaniu takiej płukanki właśnie ten nagar, który zalepił, tak to najprościej można powiedzieć, pierścienie tłokowe, pierścienie, które mamy na tłokach, ten nagar odpuszcza, kompresja wraca. Bardzo często też odczuwamy czy widzimy, że właśnie nasz silnik zużywa mniejsze ilości oleju, czyli mniej tego oleju jest spalane.
Kolejna sprawa, bardzo ważna, jeżeli mamy silnik diesla, który jest turbodoładowany. Oczywiście w każdym silniku ten nagar się zbiera. Oczywiście olej sam w sobie ma też środki czyszczące, ale gdybyśmy ten olej wymieniali bardzo często, czyli co 7, 8, 10 tysięcy kilometrów, faktycznie ten silnik w środku mógłby być czysty, ale tak naprawdę kupujemy auta z drugiej ręki, nie wiemy kto co jaki czas wymieniał olej w tym silniku. Są przecież te silniki, które mają zalecaną wymianę oleju co 30 tysięcy, są tam stosowane oleje long life i takie silniki z reguły dużo bardziej są w środku zanagarowane. Czyli jeżeli mamy na przykład silnik turbodoładowany, też bardzo fajnie stosować takie pukanki ze względu na to, że zasilanie oraz spływ turbiny też fajnie, aby było w jak najlepszej kondycji i było czyste. O to też nam zadba pukanka, bo przecież tamtędy też przelatuje olej. Kiedy dolejemy pukanki, jest to olej z pukanką, czyli każdy zakamarek naszego silnika tak naprawdę w tym momencie jest czyszczony. Moi drodzy, ja zalałem sobie już wcześniej, tam pewnie w przebitkach gdzieś widzieliście, albo dopiero zobaczycie wcześniej ten pojemnik z tymi właśnie uszczelkami, bo wielu z Was mówi, że po prostu silnik po pukance mu się rozszczelnił. Ja z doświadczenia wiem, że takie rzeczy się nie dzieją. Jeżeli coś się w tym momencie rozszczelniło, to znaczy, że było uszczelnione tak naprawdę nagarem. Ten nagar został rozpuszczony, usunięty wraz z olejem z silnika i efekt tego był właśnie taki, że z któregoś miejsca, z jakiegoś zimmeringu na wale po prostu silnik zaczął się pocić. Czy naprawdę pukanka ma zły wpływ na uszczelki? Za chwilę sobie to zobaczymy. Pokażę Wam, jak gęsty jest sam olej, jak gęsty jest olej z dodatkiem oczywiście pukanki silnikowej i wyjmiemy sobie, zobaczymy uszczelki, które trochę już w tej naszej pukance spędziły, więc zapraszam Was do stołu i sprawdzamy wszystko. Zaraz jeszcze Wam dokładnie wyjaśnię, o co chodzi i powiem, czy warto taki specyfik stosować, czy może lepiej nie. Ok, mam nadzieję, że wszystko będzie bardzo dobrze widać. Moi drodzy, tutaj mamy czysty olej silnikowy. Zobaczcie. Przelewam sobie, zobaczcie, jakiej on jest konsystencji. Jak widzicie, gęsty. Gęsty olej. Aby jeszcze Wam to lepiej zobrazować, mam nadzieję, że mi się uda. Zostawmy sobie tą pokrywkę właśnie w takiej pozycji. Kolejny pojemniczek. Jest to olej silnikowy razem z pukanką silnikową. Zobaczcie, jakiej tu on jest konsystencji. Jak widzicie, leje się. To jest ten sam olej. Tak samo. Zostawmy go tutaj. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Olej po dodaniu pukanki silnikowej jest dużo bardziej rzadki. On nie jest aż tak gęsty. Moi drodzy, teraz uszczelki. Sprawdźmy, czy cokolwiek z nimi tutaj się stało. Ta uszczelka była tą częścią tutaj zatopiona w tej pukance. Nie widać, żeby ona sparciała, żeby cokolwiek jej się tutaj stało. Kolejna uszczelka. Tak samo. Nic tutaj nie widać, aby cokolwiek miało na nią jakiś negatywny wpływ. Ja tylko powiem, że olej w silniku oczywiście w połączeniu z pukanką silnikową jest ta pukanka bardziej rozrobiona, można powiedzieć, ma mniejszą siłę działania niż taka czysta pukanka, więc jeżeli czysta pukanka w tym momencie nie zaszkodzi naszym uszczelnieniom, jakimś tam o-ringom i tak dalej, na pewno nic się nie stanie też, jeżeli ona będzie wlana do silnika. Tutaj jak widzimy, ja tutaj też nie widzę, żeby cokolwiek tutaj z tą uszczelką było nie tak. I moi drodzy, jeszcze wrzuciłem tutaj kawałek zaschniętego silikonu. I jak można zobaczyć, ten silikon też w żaden sposób nie ucierpiał. No, moim zdaniem ta pukanka, aby była jasność, te uszczelki i ta pukanka spędziły ze sobą razem ponad 24 godziny. Ja wczoraj wpadłem, zapakowałem to wszystko tutaj do pojemniczków
I dziś właśnie otwieram to, aby Wam pokazać. Więc przez 24 godziny silikon nie został też rozpuszczony przez pukankę silnikową w czystej postaci, jak możecie zobaczyć. Jedynie tu jakiś brud, który był na tych uszczelkach, został rozpuszczony, czyli jak widać nasza pukanka działa. Kolejna rzecz, zobaczcie, olej z pukanką silnikową, jak widzicie, spłynął sobie swobodnie z nakrętki, pomimo tego, że ten olej jest zimny. Kolejna rzecz, tutaj jest czysty olej silnikowy. Jak widzicie, on tutaj na tej nakrętce jest. Wniosek jest z tego taki, do tego jakby doszła oczywiście temperatura, ten efekt byłby tutaj dużo lepszy, dużo lepiej zauważalny, ze względu na to, że olej sam w sobie byłby rzadszy, czyli wniosek z tego taki, że olej silnikowy po dodaniu do niego pukanki jest na tyle rzadki, że dużo więcej go też usuniemy ze ścianek silnika, gdzieś tam, gdzie ten olej znajduje się w różnych jego zakamarkach. Czyli po wymianie tego oleju w większości przypadków ten olej będzie dużo bardziej, dużo dłużej czysty i świeży, niż w takim przypadku, gdybyśmy po prostu stary olej sobie spuścili i zalali silnik nowym. Wtedy on w momencie po przejechaniu kilku kilometrów byłby czarny. Tak, jest nadzieja, że dużo dłużej on będzie po prostu świeży. Ok, moi drodzy, skoro już tyle tutaj było powiedziane, ja zanurzyłem nawet ten silikon, bo chciałem się upewnić, czy na przykład te wycieki z silnika nie biorą się stąd, że niektóre silniki gdzieś tam ktoś wymieniał pokrywę, użył silikonu, pukanka ten silikon rozpuszcza, stąd się biorą właśnie te mity o wyciekach. Zobaczcie, u mnie nawet z silikonu ta pukanka nie rozpuściła, więc w 100% jest ona bezpieczna dla wszystkich uszczelnień, silikonów i innych rzeczy, które możemy spotkać w naszym silniku. Jedyne, co może sprawić, że nasz silnik zostanie rozszczelniony, to właśnie nagar, który tak naprawdę uszczelniał gdzieś coś, jakiś zakamarek w naszym silniku. Moi drodzy, pukanki takie są w 100% bezpieczne, na pewno w niczym nie zaszkodzą. Jeżeli Wasz silnik jest bardzo zanagarowany, wypadałoby zrobić taką procedurę, że do starego oleju lejemy pukankę, auto chodzi, spuszczamy ten olej, zalewamy nowym, nawet najtańszym, słabej jakości olejem ten silnik, do niego dolewamy od razu pukankę, znowu odpalamy ten silnik, niech on sobie tam z pół godzinki popracuje, spuszczamy ten olej i już zalewamy olejem docelowym, takim jak się należy. Taka procedura powinna być stosowana, jeżeli Wasz silnik jest bardzo zanagarowany, ale po prostu, jeżeli zauważyliście, że tego nagaru jest dość sporo u Was w silniku, a nie chcecie takiej procedury wykonywać, po prostu kilka razy z rzędu zmieńcie olej, na przykład co 7-8 tysięcy kilometrów. Za każdym razem używajcie pukanki i w końcu ten silnik doprowadzicie do ładu. Jeszcze bardzo często właśnie te pierścienie, ta znikająca kompresja, to możemy uratować pukanką silnikową ze względu na to, że bardzo często jest to spowodowane zablokowanymi pierścieniami z powodu nagaru, co pukanka jest w stanie nam usunąć. W tym temacie jest nam w stanie pomóc. Kolejny przypadek, z jakim ja już się spotkałem, to już tak na koniec jako ciekawostka, było auto u mnie, gdzie parametry wtrysków były dość liche. Jak wiecie, sprawdzając komputerem parametry wtryskiwaczy, widzimy parametry wtrysków, ale te parametry są korygowane też ze względu na kompresję, na stan cylindra, na stan komory spalania. I pomimo zastosowania pukanki do wtrysków, oczywiście podłączonej zewnętrznie, te korekty nie za bardzo tam wróciły do normy. Kiedy te korekty wróciły do normy? Właśnie po zastosowaniu pukanki, wymianie oleju. W tym momencie te korekty były praktycznie wzorowe. Dlaczego? Ze względu na to, że prawdopodobnie była tam na tym cylindrze niższa kompresja, były zablokowane pierścienie, pukanka nagar ten usunęła, ale oczywiście też pukanie samo wtryskiwaczy nie zaszkodziło. Jak taki obiekt zewnętrzny podłączyć? Jak wypukać wtryskiwacze? U mnie na kanale też jest, więc myślę, że w tym temacie zostało wszystko powiedziane. Kto ma wątpliwości, śmiało sprawdźcie na własnym aucie. Pukanka silnikowa na pewno Wam nie zaszkodzi. Więc co, jeżeli Wam się ten odcinek podobał, subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!